Filtrowanie pozwala nam na wybranie interesujących nas danych z całego zbioru. Ja jestem Piotrek, a w tym filmie kompleksowo przejdziemy przez zagadnienie filtrów w Excelu. Jeśli chcesz klikać razem ze mną, w opisie filmu wkleję link do pobrania tego pliku. W arkuszu o nazwie Filtrowanie znajdziemy listę 600 osób, które dokonały zakupów w sklepie z artykułami metalurgicznymi. W tabeli znajdziemy informacje o imieniu, nazwisku, płci, dacie urodzenia, miejscowości, numerze telefonu, e-mailu, dacie zakupu oraz o nazwie zakupionego przedmiotu. Przejeżdżając w dół widzimy, że wszystkie wiersze są uzupełnione, ponieważ możemy założyć, że aby zamówić produkt w naszym sklepie, trzeba było podać te wszystkie dane. Pamiętając o skrótach klawiszowych, których nauczyliście się kilka filmów temu, wiemy o tym, że możemy poruszać się od początku do końca tabela za pomocą skrótu Ctrl plus strzałki. Aby wrócić na początek arkusza, musimy wcisnąć Ctrl plus klawisz Home. Naszym pierwszym celem będzie nałożenie filtra na naszą tabelę. By to zrobić, należy na wstążce przejść do karty Dane. Teraz wcisnąć ten lejek na środku ekranu z podpisem Filtruj. Nasz filtr nałożył się na pierwszy wiersz pomimo tego, że byliśmy w jakimkolwiek miejscu na naszej tabeli. Żeby wyłączyć filtrowanie, należy jeszcze raz wcisnąć lejek. Wstawiając filtrowanie, należy pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza to ta, że wstawiając filtrowanie musimy znajdować się gdziekolwiek w obrębie wypełnionej tabeli. Jeśli będziemy chcieli wstawić filtr w pustej komórce, otrzymamy ostrzeżenie, że Excel nie jest w stanie wykonać tego zadania, gdyż nie wie, na jakich dany film ma zostać nałożony. Druga ważna rzecz polega na tym, że jeśli w obrębie naszych danych zaznaczymy więcej niż jedną komórkę, to właśnie na nich zostanie nałożony nasz filtr, przez co nie będziemy mogli filtrować wszystkich kolumn, a wiersze do zafiltrowania będą widoczne tylko od tego, który zaznaczyliśmy, dlatego wstawiając filtr, zawsze zaznaczamy tylko jedną komórkę. Ja stanę sobie tutaj i ponownie w zakładce Dane wcisnę przycisk filtrowania. Na tym etapie już tyle razy go wciskaliśmy, że mogę Ci podać skrót klawiszowy do wstawiania i usuwania filtrów. Jest to Ctrl plus Shift plus L. Jeśli kiedykolwiek go zapomnisz, wystarczy, że najedziesz myszką na ten lejek i odczekasz chwilę. Pojawi się zarówno wyjaśnienie działania, jak i skrót przypisany do tego przycisku. Wstawmy więc ponownie nasz filtr. Jak widać, na naszych tytułach kolumn pojawiły się małe kwadraty ze strzałkami. Są one na każdej z naszych kolumn i są to przyciski pozwalające na filtrowanie każdej z kolumn z osobna. Powiedzmy, że chcemy zobaczyć w tym momencie dane z 2022 roku. Najeżdżamy więc myszką na datę zakupu. Klikamy w przycisk rozwijania filtra i widzimy kilka lat oraz małe plusiki obok nich. Żeby wybrać tylko jeden rok, należy wcisnąć klawisz Zaznacz wszystkie w celu odznaczenia wszystkich lat. Jak widać, tym przyciskiem możemy zarówno zaznaczyć, jak i odznaczyć wszystko. Odznaczmy więc wszystko oraz ręcznie wybierzmy nasz rok. W lewym dolnym rogu widzimy, że z naszych 600 rekordów aż 148 mieści się w 2022 roku. Dodatkowo nasz mały przycisk obok nazwy kolumny zamienił się w lejek. Oznacza on, że na danej kolumnie jest nałożony filtr. Teraz dodatkowo zafiltrujmy sobie tylko i wyłącznie mężczyzn. Najeżdżamy więc znów na przycisk koło płci i na liście widzimy napisy kobieta oraz mężczyzna. Jeśli w danym filtrze wybór jest ograniczony do małej ilości, nie musimy klikać Zaznacz wszystko i ręcznie wybierać konkretnej opcji. Wystarczy, że teraz najedziemy na opcję, której nie chcemy uwzględniać w naszym filtrze i ją odhaczymy. Teraz nasza lista skurczyła się już tylko do 77 osób z 600. Ściągnijmy teraz wszystkie nasze filtry. Żeby to zrobić, wystarczy w zakładce Dane wcisnąć ikonę lejka z małym czerwonym X-em. Jest to klawisz o nazwie Wyczyść i działa on tak, że usuwa wszystkie zafiltrowane pozycje bez wyłączania filtra w naszym zestawie danych. Jak widzimy, wciąż możemy filtrować, ale żadne z danych nie są zafiltrowane. Wróćmy na chwilę do tych małych plusików, które widzieliśmy w filtrze daty zakupu. Wciśnijmy klawisz filtra i rozwińmy naszą listę. Teraz odznaczmy wszystkie i kliknijmy w mały plus przy roku 2022. Widzimy nazwy miesięcy, które występują w tym roku, w których wystąpiła sprzedaż. Jeśli jeszcze raz wciśniemy plusik przy na przykład styczniu, zobaczymy dni. Nie są to wszystkie dni miesiąca, a takie, które występują w naszej tabeli danych. Zaznaczmy więc 8 stycznia.
Widzimy, że przy 8 pojawił się ptaszek, a przy styczniu oraz roku 2022 nie w pełni zakolorowany kwadrat. Ptaszek oznacza pełny wybór, to znaczy, że danego filtra nie można już niżej rozwinąć lub, że jeśli można, to wszystkie wartości z danego zakresu zostały wybrane. Czarny kwadrat oznacza zaś, że nie wszystkie możliwe opcje na kolejnym poziomie zostały wybrane. Jeśli teraz w styczniu zaznaczymy wszystkie możliwe dni, to sam styczeń także zmieni się na ptaszek, a rok będzie wciąż kwadracikiem. Jest to informacja dla użytkownika, że nie zafiltrował wszystkiego, co znajduje się w danym zakresie. Nie jest to błąd, pełni to tylko rolę informacyjną. Gdy już mamy wybrany cały styczeń, potwierdźmy nasz wybór. Widzimy, że nasza lista się zmniejszyła, a Excel pokazuje nam w tym momencie tylko 7 rekordów. Aktualnie pokazujemy wszystkie transakcje, które odbyły się w styczniu 2020 roku. Ponownie wyczyśćmy nasz filtr. Dla zapamiętania zafiltrujmy sobie jeszcze wszystkie kobiety, które mają na nazwisko Kamińska. Zaczynamy więc od nałożenia filtra na płeć, a teraz w kolumnie nazwisko odznaczmy wszystko i zjedźmy na sam dół w poszukiwaniu nazwiska. Zaznaczamy, klikamy OK i widzimy, że w naszej bazie danych są 3 kobiety o nazwisku Kamińska. Wyczyśćmy teraz filtr, ale tylko i wyłącznie na nazwisku. By to zrobić, klikamy w lejek przy naszej kolumnie i klikamy lejek z czerwonym X-em oraz napisem Wyczyść filtr z nazwisko. Jak widzimy, wyczyściliśmy nasze filtry i wciąż mamy zafiltrowane tylko kobiety. Skorzystajmy więc jeszcze raz z filtra na nazwisku, lecz tym razem zamiast szukać konkretnego nazwiska w naszej liście, wpiszemy je w wyszukiwarkę. Rozwijamy filtr, w miejscu Wyszukaj zaczynamy pisać Kowal. Widzimy, że mamy na liście 2 nazwiska zaczynające się od tego, dopiszmy więc resztę i wybierzmy z listy tylko kobiety o nazwisku Kowalska. Jak widzimy, się 2 rekordy spełniające nasz warunek. Wyczyśćmy wszystkie filtry. Przejdźmy teraz przez konkretne filtry celem zobaczenia różnic. Jeśli rozwiniemy filtr przy liczbie porządkowej, zobaczymy, że pojawia się opcja filtry liczba. Jeśli rozwiniemy na przykład imię, zamiast filtry liczb ujrzymy filtry tekstu. Sytuacja będzie wyglądać też inaczej, jeśli otworzymy filtr na dacie urodzenia. Tutaj będziemy mieli aktywną opcję filtr dat. Excel sam jest w stanie odczytać, co znajduje się w danej kolumnie na podstawie wpisanego tekstu i formatowania, dzięki czemu uaktywnia odpowiednią opcję. Jeśli teraz wszystkie daty urodzenia zmienimy na format ogólny, w filtrze zamiast opcji filtry dat ujrzymy filtry liczb. Cofnijmy naszą zmianę, żebyśmy znów widzieli daty. Popracujemy chwilę na filtrze dat na kolumnie data zakupu. Rozwijamy nasz filtr, klikamy filtry dat i uaktywnia nam się bardzo dużo opcji pozwalających nam na ręczną konfigurację zakresu dat, jaki chcemy wybrać lub już te ustalone automatycznie w arkuszu. Wybierzmy więc sobie opcję ubiegły miesiąc. Nagrywam ten film w lutym, więc otrzymuję wszystkie dane występujące w styczniu 2024. Widzimy, że było ich 14. W momencie, gdy otworzymy teraz lejek przy nazwie, zobaczymy, że w zakresie filtrów nie jest nic zaznaczone. Dzieje się tak, ponieważ ten obszar pokazuje wybrane opcje tylko w momencie ręcznego wyboru. Przy aktualnie zastosowanym filtrze dat pojawił się ptaszek w tym miejscu i kolejny na liście rozwijanej przy wybranym filtrze. Jeśli usuniemy ten filtr i z ręki wybierzemy styczeń tego roku, uzyskamy identyczną liczbę rekordów jak podczas automatycznego wybierania, dlatego można korzystać z nich naprzemiennie. Wyczyśćmy nasz filtr. Powiedzmy, że interesuje nas tylko sprzedaż, która nastąpiła w okresie od 5 do 11 czerwca 2023 roku. Skorzystajmy z filtru dat, wybierzmy opcję między. Pojawia nam się okno z autofiltrem niestandardowym. Widzimy, że zostanie on zastosowany do kolumny data zakupu i z automatu wybrały się 3 opcje. Jest po lub jest równe, łącznik, czyli ten wyraz, który możemy wybrać, czy oba warunki muszą być spełnione jednocześnie lub musi być spełniony jeden z tych 2 warunków, oraz jest przed lub jest równe. Oznacza to, że Excel odfiltruje wszystkie daty równe i późniejsze naszej dacie początkowej oraz wcześniejsze lub równe dacie końcowej. Wybierzmy więc w pierwszym wierszu z kalendarza naszą datę początkową, czyli 5 czerwca 2023. Dla datę końcową wpiszmy z ręki w formacie rok, miesiąc, dzień, czyli 2023-06-11. Zarówno format daty z kropkami, jak i myślnikami dla Excela jest czytelny, więc moglibyśmy wpisać tę datę w takim samym formacie jak powyżej,
ale dla mnie dużo wygodniejsze jest używanie myślników niż kropek. Zatwierdźmy klikając OK. Widzimy, że na naszej liście pokazały się tylko 3 rekordy spełniające nasz zakres dat. Dla przećwiczenia wyczyśćmy nasz filtr i zafiltrujmy wszystkie transakcje, które mają datę zakupu jako 24 marca 2023 lub 1 września 2021. Klikamy filtr przy dacie zakupu, filtry dat, między. Teraz w pierwszym polu wpiszmy naszą pierwszą datę, czyli 2023-03-24, w drugim polu wpiszmy drugą datę, 2021-09-01. Zwróćmy uwagę na to, że nasza pierwsza wpisana data jest wyższa od tej drugiej, przez co nie otrzymalibyśmy żadnego wyniku, ale w naszym poleceniu mieliśmy zafiltrować transakcje dla jednego lub drugiego dnia. Zmieńmy więc w pierwszej kolejności, żeby nasze daty były równe temu, co wpisaliśmy. Z listy rozwijanej w obu przypadkach wybieramy równa się. Zmieniamy też te opcje na lub i klikamy OK. Otrzymaliśmy 2 wyniki dla naszego zapytania. Wyczyśćmy teraz nasze filtry i wykonajmy kolejne polecenie. Zafiltrujmy wszystkie osoby urodzone w latach 90., które dokonały zakupu w naszym sklepie w 2020 roku i ich e-mail posiada domenę gmail.com. W pierwszej kolejności w dacie urodzenia w sekcji Szukaj wpisujemy sobie 1909. Dzięki temu na naszej liście pojawiły się wszystkie lata od 1990 do 1999. Klikamy OK. Teraz przejdźmy do filtra daty zakupu i z listy wybierzmy cały rok 2022. Odznaczmy wszystko i wybierzmy to, co nas interesuje. Ostatnim krokiem jest wybranie odpowiedniej domeny w mailu. Zróbmy to delikatnie naokoło celem przećwiczenia tego, co poznaliśmy. Wybierzmy więc filtry tekstu, kończy się na i w tym miejscu wpiszmy gmail.com. Zatwierdźmy klikając OK. Jak widać na naszej liście znajduje się 19 wyników spełniających wszystkie 3 nasze warunki. Ostatni raz wyczyśćmy nasze filtry. Zjedźmy kilka wierszy poniżej i zakolorujmy losowe wiersze na jakiś kolor. Żeby przyspieszyć sobie pracę i nie musieć za każdym razem klikać w znaczek farby, wystarczy, że zaznaczymy pierwszy wiersz, klikniemy w farbę, a przy każdym kolejnym wierszy znów zaznaczymy cały wiersz, ale tym razem klikniemy klawisz F4. Ten skrót klawiszowy powtarza ostatnio wybraną wykonaną akcję. Dla przypomnienia, by zaznaczyć cały wiersz wystarczy wcisnąć skrót klawiszowy Shift plus spacja. Mamy już kilka wybranych naszych wierszy. Przejdźmy na początek arkusza i otwórzmy filtr na którejkolwiek kolumnie. Zobaczmy, że uaktywniła się nowa opcja Filtruj według koloru. Stało się tak, ponieważ w naszym obszarze dodaliśmy nowe kolory. Niezależnie od tego, czy zamalujemy całe komórki, czy tylko zmienimy kolor czcionki, ta opcja się aktywni. Wystarczy, że którakolwiek z komórek będzie tak jakby wyróżniać się z tłumu. Zafiltrujmy więc wszystko zakolorowane na nasz kolor. Wystarczy wybrać Filtruj według koloru i w liście kliknąć w kolor, który nas interesuje. W wyniku tego otrzymaliśmy wszystkie wyniki, które chwilę temu zamalowaliśmy. Jeśli teraz zaznaczymy te wszystkie wiersze i wybierzemy opcję Brak wypełnienia, najedziemy z powrotem na nasz filtr według koloru, okaże się, że jedyną opcją jest Brak wypełnienia. Wybierzmy to. Wciąż mamy aktywną opcję Filtruj według koloru. Wyczyśćmy nasz filtr. Ponownie kliknijmy w filtrowanie i już tej opcji nie ma, ponieważ żaden kolor nie wyróżnia się z tłumu. Całkowicie zdejmijmy teraz filtr z naszego zbioru. Wstawmy na tej wysokości pusty wiersz. Kliknijmy w którąkolwiek komórkę powyżej pustego i wstawmy filtr na nowo. Jak widzimy w liczbie porządkowej, możemy filtrować tylko dla wierszy od 1 do ostatniego nad pustym wierszem. Dzieje się tak dlatego, że Excel odczytał pusty wiersz jako koniec naszego zakresu. Jeśli zdejmiemy teraz nasz filtr, zaznaczymy komórkę poniżej pustego wiersza i wstawimy filtr, nasze filtrowanie będzie uwzględnione od pustego wiersza do ostatniego. Żeby uniknąć takiej sytuacji, mamy 2 wyjścia. Albo przypilnować, by nasz zakres nie zawierał w sobie pustych wierszy, albo przed wstawieniem filtra wybrać cały arkusz, na przykład klikając Ctrl plus i 2 razy A na klawiaturze i dopiero wtedy nakładamy filtr. Jeśli jest to zadanie jednorazowe, polecam korzystać z drugiej opcji, dlatego że jest szybsza niż szukanie pustych komórek w naszym zakresie.
Minusem tej opcji jest to, że na samym końcu naszego filtra pojawi się także dodatkowy filtr dla komórek pustych. Rozwińmy filtr na którejkolwiek z kolumn, płeć jest najkrótsza i widzimy, że poza kobietą i mężczyzną doszedł nam także dopisek puste w nawiasie. Jeśli planujemy nad plikiem pracować więcej niż jeden raz, polecam znaleźć puste wiersze i je usunąć, dzięki czemu nasza tabela będzie działać tak jak na początku. Zdejmujemy filtr. Usuwamy puste. Klikamy gdziekolwiek w naszej tabeli i na nowo zakładamy filtr. Ostatnią rzeczą, jaką pokażę w tym filmie, będzie kopiowanie zafiltrowanych komórek. Wybierzmy sobie więc wszystkie kobiety urodzone po 2000 roku, w filtrze wpisujemy 20 oraz małą strzałeczką obok wpisanego tekstu wybieramy z listy rozwijanej rok, w wyniku czego otrzymamy na liście tylko wszystkie daty rozpoczynające się od 2000 roku. Zaznaczmy zafiltrowany zakres myszką lub skrótem klawiszowym. Teraz kopiujemy go i widzimy mnóstwo przesuwających się białych kropeczek, wędrujących pomiędzy naszym filtrem. Jest to automatyczne zafiltrowanie komórek tylko widocznych. W momencie, gdy w drugim arkuszu wklejmy sobie dane, będą widoczne już tylko te, które nas interesują. Mamy gotową rozpiskę, którą możemy wysłać mailem czy też wydrukować interesujący nas zakres. Właśnie kompleksowo przeszliśmy przez filtrowanie w Excelu. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć kolejnych filmów. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.